Siemanko YouTube, dzień dobry, witam serdecznie. W dalszym ciągu czekamy na więcej informacji o Oldenerze od studia Unfrozen, jak i jakiekolwiek info odnośnie nowego patcha do cywilizacji 7. Aczkolwiek niedługo będzie Gamescom i cicho liczę, że tam właśnie czegoś konkretniejszego, większego, możliwie nowego zamku dowiemy się, jeżeli chodzi o Oldenerę i może, kto wie, jakiś duży expansion, duży dodatek w sensie do cywilizacji 7. Dzisiaj jednak obejrzymy sobie materiał, który jest poniekąd powiązany z Oldenerą, ponieważ Oldenera od niedawna jest pod pieczą jednego z najlepszych wydawców gier strategicznych, jednego z moich ulubionych, czyli Hooded Horse. Mianowicie, when one publisher creates the ultimate strategy game collection, czyli kiedy jeden wydawca zgarnia wszystkie perełki gier strategicznych i jednocześnie staje się jednym z najlepszych wydawców gier strategicznych. Jedziemy! Zobaczmy, jakie nowe gierki sobie. Czy jakieś znajdziemy tutaj? Czekaj, co? Poczekaj, debiut? Debiut 2019. Okej, młode w sumie. Nie wiedziałem. O, to kojarzę, bo nawet był w jakimś materiale, tylko nazwy nie pamiętam. X-komowe coś. We're kicking things off very strongly indeed. This is Falling Frontier, and by my rough reckoning, this is perhaps the most wishlisted currently upcoming game on Steam. Co? Najczęściej wybierana gra spośród nadchodzących tytułów na Steamie. Co ty gadasz? Falling Frontier, muszę się temu przyjrzeć w takim razie, tylko to jest sci-fi, nie? Mi z sci-fiami jest trochę nie po drodze, w sensie ja wolę takie, wiecie, średniowieczne klimaty, jakieś fantasy na przykład, jak Age of Wonders, nie? Ale może to wynika... Kurde, w Stellarisa muszę zagrać. Kustomizacja każdego statku. Tak homeworldowo trochę to wygląda, nie? Also arrived in your star system, and they're not here to make friends. The combat system is very interesting indeed. Each shot matters because projectiles can ricochet off hulls and strike unintended targets. Your ships have destructible subsystems, meaning a smaller, more maneuverable craft can actually take down massive vessels through smart tactics and well-placed ambushes. It's not just about who has the biggest guns, it's about who has the Zawsze chodzi o to, kto ma największego. Największą. Will make or break your campaign. You can't just broń your oczywiście. entire fleet and steamroll the galaxy. Supply lines matter. Enemy raids on your refineries and supply depots can cripple. Co ty mówisz, że takie rzeczy tu się robi? Powiem tak, ale O-Game ewoluował, nie? O-Game, wiecie, taka przeglądarkowa gierka? Signatures near gas giants and use recon stations to scan for threats. The game has over 20 ship types that you can customize with different weapons and modules. Your officers aren't just faceless units either, they're named individuals with unique traits and abilities. And you can even capture enemy officers for interrogation or use them as bait for rescue. Co ty mówisz? Ja uwielbiam motyw, że można kogoś porwać, jakiegoś jeńca wziąć, dlatego Crusader Kings 3 niedługo na kanale, obiecuję, ale ja w to muszę zagrać. Nie wiem, czy już można, ale to ja muszę to swishlistować też. Okej. Czyli jak się. Sandustry is a relatively jak new Terraria. Hooded Horse portfolio, but it's a very exciting title nonetheless. So, Sandustry is a factory automation game where every pixel is a resource waiting to be mined. How can I describe this game? It is a two-dimensional, sand movement factory builder. That really feels like it's selling it short, but man, this game is so fantastic. The automation possibilities are endless. You get to build conveyor belts, filters. Kurde, czyli takie połączenie jakby Factorio, tak? Gdzie mamy rzut jakby izometryczny, tak? W takiej grafice, no 2D to nazwijmy, 2D, 3D, no nie znam się, więc może nie powinien się wypowiadać, ale jest specyficzna ta grafa w Factorio, fajna i jakbyśmy to połączyli jeszcze z Terrarią i tutaj każdy piksel ma znaczenie i ilość ma automatyzacji, tylko ja się zastanawiam, czy takie automatyzatory, znaczy kurde, no bo Factorio jest grą strategiczną, no nie? Ale takie wrzucie z takiego, znaczy w 2D patrząc jeszcze z boku, ciekawe.
drones, pipes, and pumps to harness nature itself. You can create pixel-perfect, optimized factories or embrace chaotic webworks of machinery. Whatever Internetowe gets the dzieła job maszyn, nie? done. Sand is coarse and rough, and it gets everywhere. And you need to make sure that you account for that when you're building a big, sprawling industrial Ktoś miał zajebisty factory. pomysł, szczerze. But it's not just Żeby about wykorzystać surface każdego level piksela. Fajnie, industry. zobaczcie jak fizyka Deep tu into działa. the planet lie mysteries from an ancient civilization. Battle dangerous threats, punch through thick walls of ice with flamethrowers, or maybe redirect some lava instead. The fully destructible, procedurally generated worlds means that your options are truly limitless. Proceduralnie There is a demo generowane, available nice. for this game right now. If you haven't Demo already jest. played it, then you absolutely should. It's one O of, in my kurde, opinion, widzowie, trzeba the będzie best potestować, demos co? that are currently available on Steam. I jakieś right now. pierwsze Again, wrażonka no nagrać word dla for a was. release date quite yet, but I will absolutely keep you posted when this one launches. Check out the game, links down in Sandustry. the description below, Bo alongside every other piasek, title on Sandustry. this list. From Genialne. the makers of Kingdoms and Nowa Roma, Castles właśnie, is kiedy to Nova wychodzi? Roma, a city building experience that puts the glory of Rome at your fingertips. As the once great Roman Empire crumbles into decadence and decay, you lead a small band of citizens in search of new lands, hoping to build Nova Roma, a bastion for all that was once good in the Empire. Starting from a humble village, you'll face the monumental task of creating a society that will be the envy of the world Akwedukty. from millennium to To jest come. jakiś What chyba sets mechanika Nova z Roma wodą ma duże apart znaczenie is w tej its gierce z tego co attention to kojarzę. detail, and the water simulation O. is very, very interesting indeed. You'll erect Szósty massive zmysł. dams and aqueducts to control water flow, reshape the land into artificial water sheds and reservoirs. But be careful, your actions impact soil fertility, and particularly in the rainy season, you gotta be worried about those floods. Every decision has consequences that ripple through your growing metropolis. Your citizens aren't just faceless workers. Graficznie bardzo mi Foundation przypomina i to nie znaczy, że źle. W sensie w Foundation jest ta grafika jakby większe ma znaczenie chyba niż tutaj, bo jeżeli tutaj będziemy musieli rzeczywiście mechaniką wody się posługiwać, że tak ujmę, to nie robi to aż takiej różnicy, nie? Either. Watch them evolve from simple laborers Już nie ma into takiego scholars, znaczenia. gladiators and thespians. Zeus? They have complex needs. Pottery, wine, bread, and entertainment at the Colosseum, where you can host not so No, czyli będzie mieć taki family-friendly city builderek, nie? Z tego. events. Managing their happiness while expanding Okej. your territory becomes a delicate balancing act. And remember, the gods are always watching. You'll need to build grand temples to avoid divine wrath and seek blessings to ensure your city's prosperity. Wow, I cannot wait for this one. It is going to be excellent. And supposedly, it's releasing at some point in 2025, although I'm personally not so sure. Maybe stay tuned for Już this mamy one, sierpień stary, releasing nie? potentially Jak na in 225. 2026. Of all of the games in the Hooded Horse catalog, Espiocracy, nie znam tego. might be the Bo one nową Romę to that znałem, w sensie nawet intrigues me na którymś the materiale było. most. It's a very curious title because it's an espionage grand strategy game where you lead the intelligence agency of one of 74 countries and you have to rewrite history from the shadows as Jak słyszę o szpiegowskiej jakiejś organizacji, że gracz przejmuje kontrolę, to mi się od razu Syndicate przypomina, nie? Ten pierwszy starosieńki taki. you influence ideologies, stage coups, and wage proxy wars. This game is all about subterfuge and under the radar actions, and I think it's gonna Ale be ja jestem a uczulony na very taką czarno-białą interesting grafę starą twist z przedwojenną, on the traditional czy wojenną grand nawet. strategy Grafy w vibe, sensie where ujęcia. normally Ach. you're just throwing armies Uch. against each other or trying to build a bigger and better economy to try and outproduce your enemy. On this occasion, it looks to be sort of focused around the role of the secret agent, and I am very, very much here for that. Nuclear brinkmanship, the space race, decolonization, and the instability of proxy wars is all coming to this game. Ej, czyli I am będzie tak, będziemy mieć gierkę, która będzie symulatorem szpiega, czyli tak jakbyśmy grali w cywilizację na przykład, no 6, muszę powiedzieć, że 6, nie mogę powiedzieć, że 7, bo tam szpiegów nie ma. W cywilizacji 6 byśmy byli tym szpiegiem i wiecie, robili te wszystkie jego zadania, które ma opóźnić projekt kosmiczny, na przykład wykraść jakąś technologię, tam zrobić jakieś zamieszki, nie? super excited for it. It's supposedly coming in 2025, but whenever it does come, I will be playing this one. It's gonna be good. Kiedy oni to chcą w Super 225 Fantasy zmieścić? Kingdom. It's a city builder, it's a base builder, it's a roguelike, and it's an auto battler. It's lots and lots of different strategy subgenres
smushed into one big To jest game. jak ten And what a marvelous Vampire game it Survivors, is. There's a tylko... demo Nie, available czekajcie, right Nine now for this Kings. one if you want to play it. But the Zajebisty premise swoją is drogą. this: you return home from a hunting trip to find your lands in ruin. You've got to rebuild your home, your castle, and your city while fending off hordes of monsters that attack your gates every night. Should your city fall and the forces of darkness sweep across the land, you will awaken to begin a new run where you carry forward the rewards of prior. Okej. Tower Defense z roguelike'iem, z elementami strategicznymi. W sensie z rozbudową wioski naszej całej, nie tylko ten, że budujemy też jednostki, czyli coś jak w Nine Kingsie można powiedzieć, nie? Na takiej zasadzie. W ogóle zauważyłem, że autobatlery, znaczy walki w sumie, bo no autobatlery są coraz bardziej popularne i to jest w sumie wygodne i fajnie pasuje. Ostatnio było King is Watching chyba, nie? Takie coś. Też taki Tower Defense właśnie na zasadzie roguelike'a, czy roguelite'a. Jeszcze z elementami takimi, znaczy no autobatlera, nie? To jak Vampire Survivors, taka chmara jak naciera. I graficznie jeszcze, no. For me, this is just about the perfect game. I love time loops. I think it's such an interesting sort of like story element. I love city builders. I love base builders. So all of these genres smooshed into one just works for me. I have played this game on the channel before. You can check out the link to my video up in the top right-hand corner right now. But honestly, I would just encourage you to play this demo because it really is that Okay. good. And you know what the best news? Znaczy z takich Tower Defense'ów to ja Tower Dominion, tak się to nazywał. Polecam, jest odcinek też na kanale na temat tej gry. Bardzo polecam, świetny Tower Defense. A wiecie co? Taka rozkmina mnie teraz naszła, jak patrzymy sobie na te gry, bo to są gry niedużych studiów, nie? W większości przypadków, przynajmniej te, co na razie zobaczyliśmy. I teraz o wiele lepiej, znaczy czemu gracze wolą takie gierki na przykład jak gry indie, czy mniejszych studiów, po prostu od tych AAA, bo studia, które robią te małe gierki właśnie, mają mniej do stracenia, mogą, a zarazem muszą sobie więcej pozwolić, żeby kombinować z mechanikami, często gęsto wymyślają nowe mechaniki, które potem są implementowane do gier, bo muszą się przebić przez to, co jest jakby w mainstreamie i się ludziom już to znudziło, więc dodatkowe mają pole do popisu, nie? Żeby wprowadzić coś nowego, coś unikalnego. I to jest zajebiste ogólnie. About this game is that it's coming in Q3 of 2025, so we really don't have very long to wait at all. From one city builder to another, this is Whiskerwood. And Powiem tak. Timberborn, no raczej w Timberborna nie zagram. Nie grałem i nie zagram przez to, że są tam... Ja uwielbiam zwierzęta, ale mam problem po prostu, jeżeli mamy takie, to jest... No nie wiem, po prostu mam jakiś dziwny dystans. Po prostu, ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z miłością do zwierząt, bo zwierzęta uwielbiam, szczególnie Team Pies. Ale z Whiskerwoodem sytuacja będzie chyba troszeczkę inna, bo jak ja patrzę na te gameplay, zresztą zaraz tu pewnie będą ujęcia pokazane, to tam są jakieś wertykalne budowanie tych wiosek pod ziemią, na ziemi, w różnych w różnej przestrzeni, plus jeszcze walki normalnie. No to już widzicie kawałek statku, nie? An Że to są industrial myszy. automation city builder where you manage and control a bunch of mice, and at the same time you need to be on the lookout and wary for the oppressive cat overlords which apparently rule over you. Yeah, there's quite a lot going on sort of narratively in this city builder. But that being said, I mean, looking at some of the visuals, some of the mechanics, some of the industrial equipment in this game has got me Kurde, ananas, człowieku. excited. It's an island-based city builder, and there are exploration elements as well. So you need to take your little mice on the road, or to the sea, I should say, and you need to expand and explore and try. Może będzie jakiś mod, że będzie można zamienić sobie myszy na przykład, nie wiem, ludźmi. At some point in 2025, so Albo fingers orkami. crossed we don't have altogether too long to wait. Fragile Existence. This is a game all Znowu about sci-fi saving jakiś. humanity from Jezu, ta jednostka ze Think StarCrafta 2, Battlestar Immortal. Galactica To. sort of vibes. The setup is gripping. After 3 centuries of expansion beyond Sol, Earth has been attacked by a fleet of unknown origin. The near-Earth territories are annihilated, and only a handful of ships carry what's I left to of są our gracze? millennia-old species.
As fleet commander, Ignis you're leading z humanity's flagą last brytyjską. survivors through the endless Diablo. blackness of space, constantly hunted by a relentless threat intent on extinguishing us forever. What makes this game very interesting is that it's a blend of genres. It's part RTS game, part 4X game, part survival game. You need to scout from system to system using breach gates that determine safe laneways through space, with each playthrough taking you down different paths. The non-linear story campaign starts in the rubble of near Earth, but leads deep into uncharted territory. Combat happens both in space and on planetary surfaces, with traditional RTS mechanics on the ground, while space battles unfold across orbital spheres. Sometimes tactical retreat is your only option, and organized withdrawal with a rearguard could save your entire fleet. No word on a specific release date quite yet, but apparently it's coming at some point this year in 2025. So I'm going to admit something here, which let's keep between us. Mówiłem, że będzie poniekąd o Oldenerze. No i jest. I never really played Heroes of Might and Magic, Co ty gadasz? I don't Można nie really grać w Heroesa? understand this one, but my understanding is that a lot of people like these games an awful lot. So if that's your sort of jam, then you very well might be interested in this title that Hooded Horse is jointly publishing with Ubisoft. Heroes of Might and Magic Olden Era. It's an official prequel hailing back to the origins of the genre-defining, critically acclaimed series of turn-based strategy. No już widzę po tych tutaj, no to jest zlepek tych ujęć, tu nic nowego nie zobaczymy, bo był tam nawet bohater ze świątyni, który jest jeszcze na starym wierzchowcu, no nie? A jest tutaj też z drugiej strony Sylwan, swoją drogą fajny, patrz jaki ma ten mieczor, nie? Elf. Tak jakby elf, no Sylwan z Kniei, po prostu, ale... Explore the map solo or in multiplayer, triumph in iconic battles and establish peace. Ja się tak tej Oldenery nie mogę doczekać, że to jest koniec świata i wszystko to, co mówiłem do tej pory w moich materiałach, podtrzymuję, bo nie ma żadnej przesłanki o tym, żeby miało być inaczej póki co. Patrzcie tego, nie? A propos, anioł tak kiedyś wyglądał, w sensie kiedyś przed reworkiem to były anioły, to była jednostka T7, łucznik, która waliła po prostu z dystansu i była taka bardzo protosowska i no on mi trochę też nie pasował, trochę, czy może bardzo, już nawet nie pamiętam, jak wyszedł pierwszy trailer z Oldenery. Swoją drogą niedługo będzie rok od trailera, chyba nawet właśnie na Gamescomie minie rok. Yeah, this game seems to have a lot going for it. And ale zamek już... A nie, Znek to też stary pokazany był. Teaming up to publish this title, there was a lot of appetite. If that's your thing, fantastic. For me, I just don't nie, really no, get it. stare scenariusze, wszystko zoptymalizowane pod dzisiejsze standardy. O mechaniki mi chodzi, nie? Title right here, let me know down below. In Capital Command, you take command of, to jest trzeci sci-fi, nie? Ja muszę w te sci-fi chyba zacząć grać też, bo coraz więcej wychodzi z tego, co widzę. Warship as you fight epic space battles in a sandbox campaign. Upgrade and customize your ship, master the art of maneuvering, and use a blend of tactical prowess and heavy firepower to overcome deadly threats. If the other sort of strategy titles that I mentioned on this list were the macro space management style games, then Capital Command is very much the micro, putting you literally right behind the wheel. Do whatever the heck that you want, engage the way that you want to. It's up to you. Now, there is a demo available for this game, available right now, linked over on the Steam page, linked down in the description below. So you can check this one out, and it is also due out in 2025, so hopefully we don't have too long to wait. Mars Tactics combines turn-based tactical gameplay with large... To, Jezu, ja lubię, jak jest tak, jak to nazwać tą grafikę pikselowa troszeczkę w ten desce, nie? To się tak chyba mówi na taką. I jeszcze jest, ja uwielbiam gry, znaczy X-Coba w ogóle uwielbiam, nie? Tego pierwszego jeszcze UFO Enemy Unknown, czy Terror from the Deep, czy XCOM, ten pierwszy po remasterze, jak się nazywał? XCOM? Po prostu XCOM? Jakoś, nie, czy może miał jakąś nazwę drugą? Znaczy dalszy człon?
I to, XCOM 2 oczywiście też, i to będzie bazowało właśnie na mechanice z tego XCOM, też w sensie taka taktyczna, z destrukcją otoczenia, które jak jest takie pikselowe, teraz się prosi, żeby coś rozpizgać. Frakcje będą jeszcze. Dwie? Może w DLC? Zobaczcie, to jest, tak mi się ten motyw podoba, chłop rzucił granat, no to dymny nie rozwali. O, tu widzicie, rzucił granat wybuchł, no oprócz tego, że zadał damage i tam tych unicestwił, to jeszcze zrobił dziurę, do której można się potem schować. Okop, innymi słowy. Destrukcja otoczenia, zarąbiste. To jak ze Star Warsów. Piloci. It's also due out in 2025, and there has been a demo available before. There's not a demo available right now, so, you know, maybe wishlist this one if you want to stay up to date. In Menace, you command a strike force of marines, mercenaries, and criminals in a distant system, cut off from the core worlds. At the lowest frontier, tego nie the znam. wayback system is controlled by pirate warlords, questionable corporations, and fractured planetary governments who struggle for a new order. Though you initially lead your strike force of marines from aboard the strike cruiser TCRN Impetus, you'll quickly need to unite the disparate locals under your leadership to defeat an unknown threat. Fielding tanks, mechs, and infantry squads with a massive selection of equipment to choose from, you'll train your troops, plan out operations, and engage in deadly tactical battles. Yeah, there's a lot to take in for this one, but what I will say is that if you were a big fan of Battle Brothers, well, it's the same developers, so if you like Czekaj, Jezu, takie mechy jeszcze. Tak, to też będzie taktyczne. To jest to, że dowodzimy jednym składem. Mamy jakieś tam potem maszyny, którymi kurde, to też będzie dobre, ale no powiedzmy sobie szczerze, nie no, Hooded Horse nie ma naprawdę słabych gier w swoim portfolio wydawniczym, no po prostu nie ma. Oni łapią wszystkie najlepsze, a zresztą, no patrzcie, Olden Era na przykład, jeżeli tego wam mało, Endless Legend 2, które de facto macie 2 materiały u mnie na kanale ostatnio, gdzie możecie zobaczyć nekrofagów i demko jeszcze jest do ogrania, nie? W demku, no nie zagracie sobie nekrofagami, dlatego zapraszam do obejrzenia mojego gameplayu z nekrofagu, proszę, gdzie frakcję omawiam, ale kurde, takie gierki mają. Event system, then yeah, you're probably gonna be a fan of Menace. This one is releasing in Q3 of 2025, so very soon. Ile gier w 2.2.5 wychodzi jeszcze? O tym to ja zapomniałem. O chłopie. Sequel to a game called Before We Leave, which was an excellent, fantastic. Dobra, jeżeli chodzi o kwestie tych, jak te ludki wyglądają, śmiesznie i trochę gorzej niż na przykład Foundation, komicznie, takie jak te matrioszki trochę, ale to jest, Jezu, City Builder, Hexy i planety, nie? Zresztą patrzcie tutaj na horyzont, jak to wygląda, jak to się wszystko zaokrągla, bo te planety macie, sort of cozy city builder set in a delightfully relaxed corner of the universe. Whereas chyba na jakiejś wielorybie jesteśmy? You were based on a planet. In this game, Beyond These Stars, you're set, or the town, I suppose, is set on the back of a big space whale. It makes for a very interesting sort of environment to play around with, and you get to fully explore the back of this space whale as you... No muszę zobaczyć, bo Before We Leave on mówił, że jesteśmy na planecie. Czy można planety zwiedzać, to sobie z listy zrobię, bo nie grałem. A to wygląda jakby to był sequel tamtego. Build your town and you Czyli wychodziłoby, że te gry są czy identyczne? Nie mogą być identyczne. Wieloryb, nie? Kosmiczny. Just on the back of a big old space whale that's traveling through space to get somewhere. Who knows? You'll have to actually play the game to figure out where the darn space whale is going. Either way, I played this one on the channel, linked up in the top right-hand corner. Really enjoyed my time with to już można? the game. There's a demo available for this game right now, so check it out. Co wy gadacie? Jezu, tyle dem. This one is coming in 2025 as well.
forge empires, incite revolutions, and reshape society in Gilded Destiny, the definitive grand strategy game of the industrial age. Take command of your chosen nation and lead it to glory through masterful diplomacy, sweeping Dobra, ja miałem zrobić materiał na temat tej gry, ale jakoś czasowo po prostu się to wszystko nie zgrało i nie zrobiłem. Już tłumaczę, long story short, Gilded, jak to się nazywa, Gilded Destiny, to będzie grand strategy gierka, coś na zasadzie Europa Universalis 4 czy Hearts of Iron 4, tak jak wiecie, jak Paradox tego słynie, która ma być właśnie, no poniekąd gdzieś tam konkurencją dla Paradoxu, jako odpowiedzią, tylko będzie to się działo właśnie w latach pary. industrialization and decisive warfare. Well, I'm a big fan. I'm a huge fan, in fact, of economic, sort of city builder management style games, but this one has combat elements. It's got a whole bunch more, and it is truly global, so you can explore the entire world in this title. I'm really excited to see how this one goes. A relatively new sort of announcement for Hooded Horse to be publishing this one, but very excited to see how this one turns out, and hopefully, fingers crossed, it will actually release by the end of 2025. The Way of Wrath. This is a survival RPG style game where you have to forge your path as a Bronze Age graficznie do Kataklizmu podobne, nie? A ten Gilded Destiny to jest właśnie chyba rzeczywiście jedna z najnowszych gier, które zostały dodane do Hooded Horse'a. W sensie nie liczę na przykład Oldenery, no bo Oldeneran to już była wcześniej też zapowiedziana, ten Gilded Destiny to raczej stosunkowo chyba niedawno, tak mi się wydaje. Lead your tribe in a fight for survival against all odds as the elements, time, and Step into a world. Seek to To wipe survival, your no. people out. Your people have tasted defeat, and should you fail now, they will meet complete annihilation in 10 days. The enemies will be at your gates, and in this frozen valley, you must make your last stand. Very intriguing premise. I must say I'm not a huge one for RPG-style games, but if this is your thing, then absolutely give. Jak można nie być wielkim fanem gier RPG? No co jest z tym światem? Czemu tak dziwnie? Super jest. Już dobra, można nie lubić gier RPG samych w sobie, takich wiecie, jak nie Baldur's Gate 3 na przykład, co jest dla mnie trochę dziwne, ale kurde, no mechanika czy systemy zaczerpnięte z RPG, że mamy rozwój postaci i sobie dodajemy jakieś tam perki, talenty, przecież to można, kurde, aż się prosi, by to było w RTS-ach, w każdym jednym RTS-ie. Tak jak w Warcraftie 3 oczywiście, nie? Trzyma się bohatera, leveluje sobie podczas potyczki, dajecie mu różne perki, różne umiejętności. A look, I think it's definitely unique. I mean, I don't know many other Bronze Age tribal chieftain RPG simulators out there, so yeah, definitely a very interesting premise indeed. And sticking in a similar sort of vein, we've got Hexxen Hunters. In this game, you lead a party of 18th century hunters against the forces of hell. That's right. In this turn-based tactical RPG, manage your base of operations, train your team of witch hunters, and fight to save the world from certain doom. Well, I don't think the doom is going to be so certain if you get involved, but takie są, nie? Ale to mówię, to jest dla mnie po prostu specyficzny rodzaj gry, który raczej nie uderza w moje klimaty, ale na przykład taki Darkest Dungeon, bo tutaj nie wiem, czy mam skojarzenie z Darkestem, może trochę przez kreskę tego, no bo w Darkestie to jednak mieliśmy wyprawy sobie robić, mówię o jedynce, bo dwójka to jest troszeczkę nieporozumieniem, według mnie, jeżeli chodzi o kontynuację. Tutaj wydaje mi się, że będziemy mieć też sobie ekipy, które będziemy tworzyć, ekipę i będziemy potem na poszczególne misje, żeby bronić poszczególnych punktów, nie? I odbijać te... Monstrous, horrific enemies. Absolutely very, very cool looking. Visually, this game looks very, very no ładnie jest wizualnie, indeed. tak. So intrigued to see how this one turns out, supposedly when it releases before the end of 2025. Coming 224. Now, after all that talk of RPG stuff, we get to a game which is probably much more my style. This is Junxions, spelt in a very funky, weird way. Answer your true calling as a traffic engineer. Featuring comprehensive simulation, construction, and management tools, use careful planning to build roadways. Stary, ktoś wziął pomysł z City Skylines i wyciął jeden element z tamtej gry, bo w Skylinesie przecież też musicie sobie dobrze projektować ruch drogowy, żeby tam się nie zakorkowało, bo korkuje się dosyć często w Citiesie, nie? I zrobić osobną grę, gdzie zarządzasz tylko i wyłącznie ruchem, w sensie projektujesz te drogi,
Ajajaj. and walkways and the complex interactions between them. This is basically if City Skylines was all about building the No. roads and the junctions on the roads and nothing to do with the city. Well, I don't think that's strictly true. I think there are sort of city building elements in this game, but it's fundamentally all about managing traffic, and that is a premise which I am unbelievable. Wiecie co widzę? Widzę już jak ta gra by się nadawała na testach na prawo jazdy, nie? Teorię, żeby takie coś zrobić w takiej formie niż ABCD. Unbelievably interested in seeing how it works. I'm really curious to see how this squeezes into a video game, because I mean, it's such a weird concept to make a game out of. You will become a traffic engineer over the course of your time with this game. How fantastic. Love to see it. Znaczy Can't pomysł wait to see more. Roguelike deck building Spoko, meets nie? siege defense as you travel the galaxy and dig through fully destructible worlds to strip them of their riches, defending against relentless hordes of aliens as you build impenetrable fortresses of mining. This is part a base Deck builder. part a roguelike game, part a deck building game, Ale part to się- sort of tower defense style game. Jezu, jak tu się dużo dzieje na ekranie w pewnym momencie, nie? Jak te kolory i tak wszystko to pryska, wszystko się rusza, wszystko strzela. Bo z jednej strony fajnie się prezentuje na ten moment tutaj, na tych ujęciach, ale z drugiej jak tak to pizga... No nie wiem, stary. All the while you need to do all of this underground, you need to make sure No ale you're Hooded collecting all Horse. the resources that you need in Nie może order być zła to gra, nie? survive. Interesting little premise, and visually very curious. Cannot wait to see more of this one. Lead your people to victory on an ever-changing world in this strategy game featuring asymmetric factions led Słuchajcie, Endless Legend 2, wuja mówił, no mówił, wuja nagrał, grał. Polecam, przetestujcie sobie demko, bo moim zdaniem Endless Legend 2 będzie mógł powalczyć o topkę, już nie powiem, że król i tak dalej, bla bla bla, ale będzie mógł powalczyć o topkę, jeżeli chodzi o strategię 4X, nie? No, z ręką na sercu wam to mówię. by powerful heroes. Build your empire, wield political influence, and raise grand armies to wage war in a race to uncover dark secrets buried within the planet. This is, of course, Endless Legend 2 by Amplitude Studios. This is a big game. This is a turn-based sort of 4X style title. It's very big. It's kind of if Civ was set in a fantasy environment, but there was a whole bunch more sort of granularity and depth to the whole experience. I always thought the Endless Legend series managed to sort of mesh strategy and fantasy in a really interesting way, and it just sort of felt really fluid to me when I played the original. O, to all moja those frakcja. years ago. Moja ulubiona, Strategy czekajcie and tu. fantasy in a really interesting way, and it just sort of felt really Och, fluid to me Jezu, when I played the original uwielbiam. all those Top years moja. ago. Moja very main frakcja excited to to będzie, see nie? how this game turns out. And actually, of all of the games on this list, I think this is the only one that actually has a confirmed release date. That's right, it's Sierpień, coming wrzesień. 22nd of September. Sierpień jest teraz, miało być w 2025. sierpniu. So yeah, check it out. Jeszcze Wishlist it miesiąc, down 10 in dni. the description below if indeed you're interested. Cannot wait to play this one when it comes out. So that's it. That Dobry is all film. of the games that Dobry are coming film, out. kurde, to co tu dużo gadać, Hooded Horse, ale nie było wymienionych, dobra, bo te co wyszły, w sensie Norland na przykład, z Norlanda materiał szykuję dla was, tylko to troszeczkę sobie bardziej ogram, bardzo fajny, taki reward w średniowieczu, no ale kurde, sami widzicie zresztą, po tych tytułach tutaj, po tych tytułach, co jeszcze ja pokrywałem, w sensie robiłem materiały i testu ich jeszcze zrobię, że Hooded Horse no po prostu nie ma słabych gier w swoim portfolio, a że większość z nich, jak nie praktycznie wszystkie, są grami strategicznymi, to jeżeli jesteście fanami strategii, to wiecie, którego wydawcy na pewno grą się przyglądać. Jeszcze tutaj bym dodał, że Against the Storm, polska produkcja, Manor Lordsi, polska produkcja, jakby nie patrzeć. Oba te dwa tytuły, jakkolwiek różniące się od siebie, tak totalnie zajebiste. A na Manor Lordsy też czekamy na nowego patcha, jak coś będzie, jakieś info, oczywiście o tym poinformuję. W dzisiejszym materiale to tyle. Dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało. Kciuk do góry, jeżeli się nie podobało, no to kciuk w dół, komentarz, żeby lepiej filmy były pozycjonowane i do usłyszenia w kolejnych materiałach z gier strategicznych. Na razie, cześć, pa.